Popiół drzewny jako środek odkażający glebę, zwalczający choroby grzybowe i wirusowe warzyw. Popiół drzewny ma właściwości wchłaniające szkodliwe substancje i jest silnym środkiem odtruwającym. Posypywanie popiołem powoduje wiązanie toksyn wytwarzanych przez rośliny i mikroorganizmy. Używając popiołu w ogrodzie chroni rośliny przed chorobami takimi jak szara pleśń. Posypywanie popiołem rzędów między warzywami i owocami, np. pod krzaczkami truskawek, zwiększa ich plonowanie, gdyż jest również nawozem, ale także chroni je przed szarą pleśnią i szkodnikami. Popioł poprawia także strukturę gleby, sprzyja rozwojowi mikroflory, szczególnie bakterii wiążących azot. Przed siewem nasion np. marchwi, pietruszki, buraka, a nawet ziemniaków sypie się do rowków popiół, cienką warstwę, lub miesza się same nasiona z popiołem przed siewem i potem wrzuca do rowka. Ten zabieg chroni rośliny zarówno przed chorobami grzybowymi, jak i niektórymi szkodnikami, ale także dostarcza minerałów. Jest to najprostsze tak zwane zaprawianie nasion, czyli ochrona przed niekorzystnym wpływem szkodników i chorób. Zaprawianie z popiołem drzewnym będzie skuteczne, jeśli użyjesz popiołu z drzew liściastych z wyjątkiem dębu, a najlepszy będzie popioł z czeremchy zwyczajnej, wykazujący wysoką skuteczność jeśli chodzi o odkażanie. Jest na przykład stosowany jako środek zapobiegający rozwoju mączniaka u ziemniaków. Przed siewem całe lub przekrojone bulwy ziemniaka obsypuje się popiołem, w tym także rowy przeznaczone pod uprawy ziemniaka, co zapobiega inwazji szkodników, a także odkaża całość z patogenów wywołujących szarą pleśń, zgniliznę, mączniaka i inne choroby warzyw. Popiół możesz też wykorzystać jako środek zabezpieczający rośliny przed szkodnikami. Wiosną obsypujemy nim dookoła rośliny zaraz po wysadzeniu, np. sadzonki kapusty, kalafiorów, brukselek czy kalarepy. Wokoło każdej rośliny cienko opruszamy glebę. Jeśli mocno padał deszcz, należy powtórzyć obsypywanie. Można też popruszyć popiołem młode rośliny cebuli i innych warzyw, najlepiej wzdłuż rzędów, to chroni je przed szkodnikami. Popiół rozsypany wzdłuż rzędów marchwi chroni ją przed połyśnicą. Opylanie liści ochrania je przed emszycami. Ważne, aby je tylko opruszyć, a nie zasypać popiołem, bo się uduszą. Warto dodawać nieco popiołu do np. papki z gliny czy herbatki kompostowej, po czym umoczyć w tym korzenie rośliny, by zabezpieczyć sadzonki przed szkodnikami, ułatwić im przyjmowanie się i dodatkowo pobudzić wzrost w pierwszej fazie rozwoju. Jeśli chcemy ukorzenić sadzonkę pędową w zwykłej wodzie, możemy dosypać do niej szczyptę popiołowego proszku, który zahamuje rozwój szkodliwych bakterii i przyspieszy ukorzenianie się sadzonek. Popiół możemy też dodać do wody w wazonie z kwiatami ciętymi, gdzie zadziała podobnie, jak w przypadku ukorzeniania sadzonek. Jest bardzo przydatny, jeśli uprawiasz siewki warzyw w domu. Posypanie nim podłoża np. w doniczce sprawi, że na powierzchni ziemi nie pojawi się brzydka biała pleśń. Zaprawione popiołem podłoże stanie się też mniej atrakcyjne dla uciążliwych ziemiórek. Popiół zapobiega rozwojowi grzybów pleśniowych, dzięki czemu możemy ochronić rośliny przed wieloma chorobami. Przenosząc się w czasy wiktoriańskie, według tamtejszych receptur popiołu używano do posypywania krzewów róż, co miało zapobiec chorobom grzybowym. Być może to zawartość siarki w popiele hamuje rozwój grzybowych patogenów. Niedobór wapnia powoduje zahamowanie wzrostu roślin, pojawienie się suchej zgnilizny na wierzchołkach owoców, pomidorów i papryki, czy też gorzkiej plamistości podskórnej na jabłkach. Dochodzi do deformacji liści i zasychania ich wierzchołków. Stosując popiół drzewny jako nawóz możemy zapobiegać takim niedoborom wapnia. Należy brać pod uwagę, że pH popiołu to od 9 do 13, więc stosujemy go ostrożnie przy roślinach kwaśnolubnych i glebach, gdzie powinien być odczyn kwaśny. Z uwagi na wysokie pH, może być stosowany do odkwaszania gleb, podobnie jak wapno nawozowe. Optymalna dawka popiołu to około od 30 do 50 g popiołu na 1 m2 gleby o odczynie obojętnym. Taką dawką jednocześnie odkwasimy glebę, albo od 50 do 100 g na m2 przy glebach kwaśnych. Popiół można przekopać z glebą na głębokość 10 cm, posypywać po wierzchu lub zrobić wodny roztwór z popiołu, np. 50 do 150 g popiołu na 10 litrów wody, i podlać nim glebę. Mniejsze dawki nie wpływają znacząco na pH gleby oraz zawartość składników pokarmowych.
Popiół drzewny ma działanie swego rodzaju filtrów oczyszczających, usuwa z podłoża rozmaite toksyny, w tym m.in. pestycydy, metale ciężkie, chlor, a także ogranicza rozwój pleśni, bakterii, grzybów, patogenów i szkodników glebowych, np. enicieni. Ponadto potrafi też neutralizować nieprzyjemne zapachy. Pamiętaj, aby używać jedynie popiołu drzewnego z surowego drewna. Popiół z węgla kamiennego nie nadaje się z powodu zawartości różnych toksycznych substancji, które są rakotwórcze i szkodliwe dla człowieka, jeśli przenikną do warzyw, a także dla samych roślin, tak samo gdy palimy śmieciami, makulaturą, drewnem malowanym lakierami i farbami.